Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy dziś Jackson Hole załamie rynek? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a jeżeli chcecie patrzeć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Tam na dole też w opisie jest bezpośredni do niego link. Zaczynamy! Temat tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy dziś Jackson Hole załamie rynek? Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych doprowadziła tak jakby do dynamicznych spadków z powodu zmiany sentymentu na spółkach technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją, więc rynek będzie dzisiaj także szukał odpowiedzi na pytanie, czy spółki związane ze sztuczną inteligencją nie są już aż tak bardzo napompowane, że nawet super fantastyczne wyniki spółki Nvidia, które poznaliśmy kilka dni temu, nie są już w stanie doprowadzić do nawrotu pozytywnej tendencji i takiego szału zakupów wszystkich spółek związanych ze sztuczną inteligencją. Dlatego też będziemy przywiązywać dużą wagę i obserwować, czy ta zmiana sentymentu na naszych oczach faktycznie występuje, ponieważ jak widzimy tutaj na następnym wykresie, spółki technologiczne wygląda na to, że zanotują pierwszy miesiąc spadków od bardzo wielu miesięcy i ten wykres, który jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje. Dlatego też dzisiaj poza Jackson Hole, o czym będzie za chwilę, patrzmy także bardzo intensywnie na zachowanie spółek technologicznych, czy czasem nie dochodzi do kontynuacji wyprzedaży negatywnych zjawisk na tych spółkach, a to by oznaczało, że naprawdę rynek chce korekty spadkowej, chce przyspieszenia tendencji spadkowej i będzie to pożywka ku temu, żeby łamać wsparcia na spółkach, na indeksach giełdowych i na wszystkich innych rynkach związanych z ryzykiem. I drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do specjalnego, bardzo ciekawego raportu poświęconemu temu, jak inwestować w sztuczną inteligencję. Naprawdę ten raport, który jest tam podlinkowany na dole, jest wart zainteresowania i naprawdę poszerza naszą wiedzę. Warto wiedzieć więcej. Przypominam, na dole jest on dostępny razem z innymi ciekawymi materiałami w komentarzu i oczywiście w opisie tego filmu. No i teraz, czy dziś Jackson Hole załamie rynek? Po godzinie 16 prezes Powell będzie miał przemówienie i rynek będzie szukał wszystkich informacji dotyczących tego, co się może stać w polityce monetarnej. Czy tak jak chcą przewidywania rynkowe, jesteśmy już na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro, czy też bankierzy centralni postanowią dalej podwyższać stopy procentowe, albo też bankierzy centralni, którzy z całego świata się zjeżdżają i spotykają, podejmą jakąś inną ciekawą decyzję. Co do tego, jak może wyglądać perspektywa długu, czy będą zmiany w celach inflacyjnych, czy bankierzy centralni postanowią interweniować na rynkach walutowych. Te informacje mogą się pojawić i mogą naprawdę wpłynąć na rynki finansowe, dlatego też dzisiaj można oczekiwać bardzo dużej zmienności, podwyższonej aktywności, a jeżeli przez weekend pojawią się dodatkowe informacje, to także luk z samego początku nowego tygodnia. Dlatego nie wolno lekceważyć tego, co się wydarzy dzisiaj po godzinie 16 oraz wszystkich innych informacji, które będą spływały z tego spotkania bankierów centralnych w Jackson Hole w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak zachowają się poszczególne aktywa. Ja będę przede wszystkim patrzył na zachowanie indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Czy one będą kontynuować tendencję spadkową? Ponieważ wczorajsze zachowanie z rynku było dla mnie znowu zaskoczeniem. Ta wczorajsza sesja zanegowała wszystkie wzrosty z poprzednich dni i sprawiła, że klimat inwestycyjny zdecydowanie się pogorszył, chociaż dzisiaj lekki optymizm na samym początku na futures jest obserwowany. A dlaczego tak jest? Ponieważ statystyka od początku XX wieku pokazuje, że tydzień po spotkaniu w Jackson Hole indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych rosną, więc część inwestorów może ze powodów statystycznych spróbować zagrać, że taki schemat, że taki scenariusz się powtórzy. Natomiast bankierzy centralni mają bardzo duży, bardzo ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ muszą szukać odpowiedzi na pytanie,
Czy inflacja już jest historią, czy ona cały czas będzie nam zagrażała? Czy inflacja może powielać schematy z lat 70.? Naprawdę to pytanie jest dla nas także bardzo interesujące i bankierzy muszą się na to pytanie będą szukali odpowiedzi. W Stanach Zjednoczonych wygląda na to, że inflacja jest zdecydowanie bardziej pod kontrolą niż to ma miejsce na starym kontynencie, ale także tutaj te procesy dezinflacyjne, zwłaszcza na inflacji w ujęciu core, nie postępują jeszcze aż tak szybko, jak można byłoby się tego spodziewać. Kolejny rynek, na który warto dzisiaj zwracać uwagę, to amerykańskie obligacje, które jak widzimy dzisiaj o poranku w Stanach Zjednoczonych konsolidują się w bardzo ważnym miejscu, czyli na poziomie, który był poziomem ekstremalnym w październiku poprzedniego roku. Drodzy Państwo, rentowności rosną. W poprzednim roku wybiliśmy się górą z 40-letniego kanału spadkowego, więc dzisiaj, jeżeli rentowności dalej pójdą w górę, to rynek może to tak zinterpretować, że zaczyna się kolejna faza bessy na amerykańskich obligacjach. Dlatego też rynek obligacji także należy bardzo ściśle obserwować. Te dziesiątki amerykańskie są tego najlepszym tutaj punktem odniesienia. Każdy dalszy wzrost rentowności będzie negatywnie dodatkowo stymulował to, co będzie się działo na indeksach giełdowych, więc wzrosty rentowności będą prawdopodobnie rzutowały na spadki indeksów giełdowych, a każde spadki rentowności na wzrosty indeksów giełdowych, zwłaszcza na spółkach technologicznych. Natomiast coraz więcej jest głosów mówiących o tym, że przed nami dalsze wzrosty rentowności i że celem dla tej fali wzrostowej, wzrostu rentowności są okolice 5% na amerykańskich 10-latkach i na tym następnym wykresie to bardzo ładnie widać. Czyli pierwszy rynek to są indeksy giełdowe, giełdy, drugi to amerykańskie obligacje, a trzeci, czyli amerykański dolar. Czy amerykański dolar będzie się umacniać? Każde jastrzębie postępowanie i głosy z Jackson Hole będą sprzyjały amerykańskiemu dolarowi. Natomiast na chwilę obecną jesteśmy pod poziomem 1,09, więc scenariusze prospadkowe są zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Jednak, jak zobaczymy w ujęciu tygodniowym, dzisiejsze odbicie oznacza także odbicie nie tylko od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, ale także przetestowanie dolnego ograniczenia takiego kanału wzrostowego o wielomiesięcznej charakterystyce. Dlatego też, jeżeli dzisiaj okazałoby się, że rynek łamie ta wsparcia, mamy nowe minima tendencji spadkowej, rynek ewidentnie pokazuje na spadki, to w takiej sytuacji byłaby to negatywna informacja dla ryzyka i wspierająca sytuację, gdybyśmy równolegle obserwowali spadki indeksów giełdowych, ponieważ umocnienie amerykańskiego dolara oznaczałoby, że na świecie występuje tendencja na risk off, czyli na globalne pozbywanie się amerykańskiego dolara. Dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy. Pewnego rodzaju modyfikacja i pochodna tego kanału jest obserwowana także na przykład na kablu i w tym wypadku, tak jakbyśmy już ją pokonywali bardzo wyraźnie, funt brytyjski traci na wartości. Dlatego też rynek walutowy jest trzecim, na którym będę dzisiaj skupiał swoją uwagę. Reszta rynków jest poboczna, ale te trzy są dla mnie szczególnie istotne. Dlatego też, czy dziś Jackson Hole załamie rynek, ja osobiście patrzę na te trzy rynki, żeby wiedzieć zdecydowanie więcej i pozycjonować się przynajmniej mentalnie na rynkach, patrząc i analizując właśnie amerykańskie obligacje, amerykańskiego dolara i indeks Standard & Poor. Dzisiaj prawdopodobnie w całości nie zostaną zdyskontowane te słowa prezesa Powella przez indeks DAX, natomiast widać jak na dłoni, że rynek chce obronić te dolne ograniczenie konsolidacji, która od wielu miesięcy ma miejsce i dzisiaj popyt na ryzyko atakuje jak może te spółki niemieckie, natomiast po godzinie 16 zwrot może mieć miejsce i może być całkowita negacja tego impulsu, który od samego początku dzisiejszej sesji ma miejsce. Dlatego też bądźmy na to wyczuleni. A dlaczego spadki indeksów giełdowych w Niemczech są bardziej prawdopodobne? Ponieważ dzisiaj poznaliśmy także wskaźniki IFO.
wskaźniki IFO są ważniejsze niż wskaźniki PMI dla niemieckiej gospodarki, ponieważ wskaźnik IFO bazuje na odpowiedziach ankietowych zdecydowanie szerszego, większego grona przedsiębiorstw niemieckich. No i okazało się jednak, że wskaźniki IFO pokazują ten sam trend, tą samą tendencję jak wskaźniki PMI. W poprzednich dniach obserwowaliśmy, że wskaźniki PMI zdecydowanie pokonały nawet skrajnie pesymistyczne prognozy. Jak widzimy, wskaźniki IFO także pokonały swoje skrajnie pesymistyczne prognozy. Klimat biznesowy jednoznacznie jest słabszy niż zakładały prognozy. Wskaźnik IFO także jest wyraźnie słabszy niż chciał konsensus rynkowy i na wykresach widać podobne zjawiska, nawet tożsame zjawiska jak na tych wskaźnikach PMI, dlatego też teza o tym, że sytuacja niemieckiej gospodarki się pogarsza, jest uzasadniona. Natomiast ja osobiście z doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo duży wpływ na te oczekiwania ma zachowanie ceny gazu ziemnego. I skoro w ostatnich dniach cena gazu ziemnego bardzo mocno spada, a zachęcam do tego specjalnego materiału tam u góry w rogu poświęconemu cenie gazu, który został opublikowany wczoraj na moim kanale, więc jeżeli cena gazu zacznie dalej spadać, to moim zdaniem może być to pozytywny sygnał i wkrótce okaże się, że i wskaźniki PMI, i później oczekiwania, i wskaźniki IFO także zaczynają odbijać. Dlatego też będziemy w kolejnych dniach, kolejnych tygodniach obserwować, czy faktycznie jest przełożenie i jakie jest przełożenie zachowania ceny gazu na oczekiwania biznesowe, na wskaźniki dotyczące tego, jak przemysł, jak usługi, jak gospodarka odczuwa zmiany w cenach węglowodorów. Moim zdaniem jest to jeden z tych czynników, który może mieć wpływ na to, że akurat teraz wskaźniki sygnalizują nam drugie uderzenie spowolnienia gospodarczego, bo na razie tak to wygląda, patrząc, analizując te wskaźniki, które dość dobrze obrazują, w którym miejscu na cyklu gospodarczym się znajdujemy. Rynek złota to pochodna amerykańskiego dolara i rentowności amerykańskich obligacji, więc w scenariuszu bazowym ja osobiście zakładam wzrost rentowności i umocnienie amerykańskiego dolara, więc spodziewam się także spadków ceny złota. Natomiast z technicznego punktu widzenia do czasu utrzymania nad tym psychologicznym poziomem $1900 jednak faworyzowane są scenariusze prowzrostowe w krótkim terminie. Warto być tego świadomym. Natomiast to, co na razie nie pasuje do układanki, która mówi o wyprzedaży ryzyka na świecie, to jest zachowanie ceny miedzi. Jako że cena miedzi jest handlowana do godziny 19:30 czasu europejskiego i będzie zawierała w sobie pierwszą całą reakcję na słowa prezesa Powella, więc Jackson Hole może także doprowadzić do zmiany tendencji na rynku miedzi. A tutaj dopiero spadki, a najlepiej zakończenie dnia i tygodnia na tygodniowych, dziennych minimach będzie oznaczało, że także rynek miedzi zaczyna sygnalizować, że ten surowiec, który, jak to się mówi, ma doktorat z ekonomii, wspiera negatywne scenariusze na rynkach związanych z ryzykiem. Myślę, że taka powinna być tego interpretacja. A to, co wspiera popyt, to, co wspiera scenariusze prospadkowe na indeksach giełdowych, to zachowanie ceny ropy naftowej, gdzie jesteśmy cały czas poniżej poziomu $80. I tutaj ropa naftowa na razie faworyzuje scenariusze zakładające osłabienie gospodarcze, spadek globalnego popytu w przedsiębiorstwach, no i to, że utrzymujemy się poniżej tego psychologicznego poziomu, sprzyja temu także, żeby świeca w ujęciu tygodniowym wspierała tą sprzed tygodnia, która ewidentnie dała nam odbicie od górnego ograniczenia tej 10-miesięcznej konsolidacji na ropie naftowej. No i zobaczymy, co się tutaj dalej wykluje. Natomiast także częściowo warto obserwować Bitcoina, chociaż Bitcoin zaczyna, jak wiemy, żyje swoim własnym życiem już od kilku miesięcy, ale takie generalne impulsy, w tym wypadku spadkowe, także faworyzują i wspierają scenariusze prospadkowe, więc na chwilę obecną, jeżeli tylko nie dojdzie do utworzenia nowych tygodniowych maksimów na tej najważniejszej kryptowalucie, to także moim zdaniem kryptowaluta będzie faworyzowała scenariusze zakładające wyprzedaż ryzyka i spadki indeksów giełdowych. Dlatego też moim zdaniem warto także obserwować, przynajmniej monitorować, co się dzieje na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. I na koniec polskie aktywa, które najmocniej zareagują na dzisiejsze wydarzenia z Jackson Hole dopiero
w poniedziałek rano. Natomiast moim zdaniem widzimy cały czas konsolidację na zanikającej zmienności na rynku euro-złotego. Polskie obligacje raczej faworyzują scenariusze zakładające dalsze spadki w oczekiwaniu na to, że 4 października będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce, a giełda papierów wartościowych znowu bardzo dzielnie broni poziomu 2000 punktów, więc wszystkie wcześniejsze wnioski są aktualne, tutaj się na razie nic nie dzieje, poza tym, że popyt zaczyna imponować, ponieważ nie pozwala na trwały spadek poniżej tego psychologicznego poziomu. 2000 punktów bardzo ładnie, dzielnie się broni i naprawdę, gdyby się okazało, że wsparcie złamane, byłby to naprawdę mocny sygnał wspierający scenariusze prospadkowe, ale na razie to się nie dzieje, a przypominam, cała strefa 1975, która nawet nie była jeszcze testowana na tym dolnym ograniczeniu, 2000 punktów, to jest strefa mocnego wsparcia. Przypominam, tam przebiega średnia 200-stosunkowa na wykresie tygodniowym, dlatego też popyt na ryzyko stara się podbierać rynek, więc ja się nie dziwię, że akurat popyt na ryzyko właśnie stara się tak zachowywać, jak się teraz zachowuje. Ale czy będzie miał przewagę, to zależy od tego, czy dzisiaj Jackson Hole załamie rynek, czyli czy słowa prezesa Powella zostaną odebrane jako jastrzębie, czy też gołębie. Jeżeli zostaną odczytane jako jastrzębie, to prawdopodobnie będziemy świadkami negatywnych reakcji rynków finansowych i dalszego wyprzedawania ryzyka. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam w opisie i w komentarzu, a ten materiał, który jest teraz najciekawszy, to jest jak inwestować w sztuczną inteligencję z powodu teraz przede wszystkim tych wyników Nvidia i tego, jak ta spółka się zachowuje, czy czasem nie dochodzi na naszych oczach do zmiany sentymentu na rynkach finansowych. Ten materiał podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, łącznie z innymi, ale ten najważniejszy, najciekawszy materiał, jak inwestować w sztuczną inteligencję, jest naprawdę godny odnotowania i żeby się z nim zapoznać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, cześć!